Siemanko, dzisiaj wykonamy kolejną miksturę do barwienia skóry. Na początku wychylimy pół litra octu, później zagryziemy to wełną stalową, więc od razu przechodzimy do roboty. Przechodzimy więc do zrobienia ciekawej mikstury, która pozwoli nam zafarbować skórę. Potrzebny nam będzie litrowy słoik, butelka octu spirytusowego, jakieś rękawiczki, oraz wełna stalowa. Możemy do tej mikstury użyć jakichkolwiek innych żelaznych elementów czy stalowych. Chodzi o to, żeby one tylko były ze stali węglowej, żeby wchodziły w reakcję z octem. Czemu wełna jest najlepsza? Ponieważ ma największą powierzchnię reakcji z tym octem. Przykładowo, jeśli do tego słoika wsadzilibyśmy gwoździe, to przykładowo byłby gwóźdź, no to on, będąc w tym occie, będzie tylko trawił się i reagował tą powierzchnią, która tutaj jest w miejscu styku. Natomiast przy wełnie stalowej tutaj mamy tysiące małych włosków, no i każdy ten włosek swoją powierzchnią będzie wchodził w reakcję z octem. Więc dlatego wełna stalowa jest najlepsza do tego. Dodatkowo każda wełna, no wydaje mi się, że w każdym przypadku jest pokryta lekkim jakimś tłuszczem, żeby to za szybko nie rdzewiało. Możemy to odtłuścić, ale też nie musimy. No na pewno to tempo rozpuszczania tej wełny stalowej będzie wolniejsze, jeśli tego nie będziemy odtłuszczali. Ale jeśli mamy możliwość, to warto to wykonać. Ja na razie dam 3 kawałki. Możemy to teraz zalać czymś do odtłuszczania. Są różne sposoby wykonania tego. Teraz wynoszę to na dwór, żeby odparowało. Tutaj już trochę odparowało rozpuszczalnika i jak widać ten płyn z przezroczystego jest taki lekko czerwony, rubinowy, więc jakimś środkiem ta wełna stalowa była pokryta. Wełna stalowa już jest dobra, więc wkładamy ją do słoika. Musimy poczekać, aż ten rozpuszczalnik odparuje. Są też inne metody przyspieszania tego etapu, takie bardziej ogniowe, ale ze względów BHP to bym tego nie polecał. No i zalewamy teraz to octem. Nie zakręcamy tego szczelnie. Lekko położony dekielek albo nawet coś w tym stylu. Ewentualnie otwory zrobione. Podczas tej reakcji, która będzie tutaj zachodziła, będzie wydzielał się palny gaz. Więc dobrze jest to postawić gdzieś na dworze, żeby to swobodnie się ulatniało. No i tak zostawiamy to na 3 tygodnie, może nawet miesiąc. Będę to kontrolował jeszcze, co się z tym dzieje. Jak będzie taka potrzeba, to dorzucę wełny stalowej. Ale to wszystko wyjdzie w praniu. Myślę, że jeszcze zrobię kilka ujęć po tygodniu i po 2. W wyniku tej reakcji, która będzie tutaj zachodziła w słoiku, powstaje nam octan żelaza, który wchodzi w reakcję z garbnikami, które znajdują się w skórze roślinnie garbowanej. Są też sposoby na zwiększenie tych garbników w danej skórze. O tym też będę robił filmy. Myślę, że to nawet będzie przed tym. Tak, żebyśmy mogli później na tych skórach to jeszcze przetestować. No i ten octan żelaza barwi nam skórę na różne odcienie szarości, aż do takiej głębokiej czerni. W zależności jak długo to zanurzymy.
No i to nie jest żaden barwnik, to nie jest żaden pigment. Tutaj zachodzi reakcja chemiczna w skórze i ten kolor jest całkowicie trwały, nie barwi, nie plami. Także ta skóra też jest czarna przez całą swoją grubość. Nie jest to powierzchniowa, nałożona farba. Także odkładam to na kilka tygodni i będziemy później testowali. Tak się prezentuje Vinegaron po około tygodniu. Jak widać, objętość tej wełny stalowej sporo zmalała. W środku jest niezły bajzel, ale to na końcu jeszcze przefiltruję. Jeśli ktoś się spodziewa, że będzie to bardzo śmierdziało octem, no to mogę szczerze już powiedzieć, że w tym momencie po tygodniu znacząco ten intensywny zapach się ulotnił. No i to będzie jakby postępowało jeszcze w trakcie całego tego procesu. I odkładam na kolejne tygodnie. Vinegaron gotowy. Postał ponad 4 tygodnie. Tak to się prezentuje z bliska. Od środka wygląda to niezbyt ciekawie. Więc teraz w następnej kolejności filtruję to. Więc użyję gazy. Trochę ręcznika papierowego. Drugi słoik. Na razie wygląda to jeszcze średnio, ale odfiltrowałem na ten moment ten najgorszy szajs. I teraz będę filtrował ponownie. Tak to wygląda po filtrowaniu na bawełnianej szmacie. Przefiltrowałem to jeszcze raz. Wygląda to w ten sposób. Taka mocniejsza kawa. Ogólnie da się to przefiltrować do tego stopnia, że będzie to prawie całkowicie przezroczyste. No ale to trzeba poświęcić na to sporo czasu. No i teraz przechodzimy do barwienia. Najpierw taka zwykła próbka. Jeśli ktoś tego wcześniej nie robił, no to podejrzewam, że będzie teraz mocno zdziwiony. Ja robiąc to pierwszy raz byłem mega zdziwiony, co tu się dzieje na tej skórze. Uprzedzam od razu, że nie ma tutaj żadnego farmazona. Nic tutaj nie jest podkolorowywane. To, co za chwilę się tutaj zadzieje na skórze, jeśli zrobicie podobną mieszankę, no to będzie Wam wychodziło identycznie. I teraz najważniejsze, to musi być skóra roślinnie garbowana i wkładamy ją w zależności od tego, jak mocno intensywny kolor chcemy uzyskać. Im dłużej, tym kolor będzie mocniejszy i też głębszy. Na ten moment włożę tylko na momencik, żebyście widzieli, co się dzieje. To nie jest żaden barwnik, tutaj nie ma żadnej farby. Skóra jest barwiona poprzez reakcję chemiczną, czyli ten odstan żelaza, który powstał z octu i wełny stalowej, wchodzi w reakcję z garbnikami, które są w skórze. Dzięki temu właśnie powstaje nam czarny kolor. W zależności jak długo będziemy to trzymać, możemy otrzymywać głębszą czerń lub bardziej taką jasną, wpadającą w grafit.
Kolejną ważną rzeczą w tym przypadku jest to, że nie ma tutaj żadnego barwnika. Czyli nie będzie nam to brudziło, nawet jeśli potrzemy o ubranie. Tak jak widzieliście, tarłem koszulką chwilę po tym, jak to zostało zabarwione. I jeszcze raz. Jak widzicie, wystarczy nawet minimalnie zanurzyć i ta reakcja następuje już natychmiastowo. Nie warto tego też trzymać zbyt długo, na przykład zostawiać tego na kilka godzin czy całą noc, no bo tutaj już nic wielkiego się nam nie zadzieje. Ten czarny kolor jest bardzo intensywny, bardzo głęboki, nasycony. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jak widzicie, ta reakcja następuje bardzo mocno w głąb. Tutaj było w sumie na moment wsadzone, a mamy prawie skórę zabarwioną przez całą grubość. Za chwilkę dam to na chwilę dłużej i zrobimy jeszcze jeden przekrój. Bierzemy próbkę, która była przy kawie, nie barwiona w żaden sposób. Bardzo lubię to robić. Oglądać właśnie, co się dzieje z tą skórą zaraz po zanurzeniu. Zostawię ją na chwilkę dłużej. Tutaj też fajnie odcinają się warstwy. Widać, gdzie jest pojedyncza, a gdzie już jest podwójna. Możemy także tym malować. Tutaj można zobaczyć, jak głęboko ta reakcja następuje. Od strony lica mamy w okolicach 1 mm takiej konkretnie zabarwionej skóry. Więc to nie jest tak jak w przypadku kupnych farb, że otrzymujemy powierzchniowy tylko kolor, który z czasem się ściera. Tutaj jeszcze cały czas ta reakcja zachodzi. Jak widać, ściemnia się ta jaśniejsza linia. Wrzucę jeszcze próbkę od herbaty. Ta całkowicie niebarwiona. Zostawię ją tam na 10-15 minut. Teraz spróbujemy jeszcze skorzystać z tych poprzednich próbek. Mam tutaj ostatnią próbkę, która była w ogóle niczym niebarwiona. Ani kawą, ani herbatą, ani korą dębu. Chciałbym tylko ją na chwilę zanurzyć i zobaczyć, jak szybko następuje ta reakcja barwienia. A teraz dla porównania próbka z kawą. Teraz próbka z herbatą. A teraz próbka z korą dębu. Tak to się końcowo prezentuje. No jak dla mnie nie każdy z tych płynów pomaga przy winegaronie. Według mnie najlepiej kora dębu. W porównaniu do tego koloru, gdzie mamy surową skórę, to tutaj moim zdaniem jest taki lekko granatowy, grafitowy odcień, a po korze dębu uzyskaliśmy taką fajną czerń. Jeszcze w ramach takiej ciekawostki
Czasami zdarzają się pytania, gdzie ktoś właśnie wysyła podobne zdjęcie skóry jak tutaj. Mamy małe czarne kropeczki, mniejsze lub większe. No i teraz pytanie, skąd coś takiego się wzięło? Jeśli odkładamy skórę na regał i leży ona tam przez dłuższy czas i przykładowo obok mamy stanowisko jakieś ślusarskie, szlifujemy coś, pracujemy pilnikiem, szlifierką, no to jest bardzo duża szansa, że razem z kurzem nagromadzi się na tej skórze właśnie pył stalowy. No i po pewnym czasie ten pył właśnie wchodzi w reakcję z garbnikami, które są w skórze i pojawiają nam się takie kropki. Podobna sytuacja może się stać, jeśli formujemy skórę na mokro lub jeśli skórę wytłaczamy, jeśli namaczamy ją wodą, a w tej wodzie jest sporo żelaza, no to także mogą pojawić się takie plamy. Także ewentualnie wtedy warto używać wody destylowanej lub próbować ją przefiltrować, żeby pozbyć się tego żelaza, które w niej jest. Wtedy będziemy mieli skórę bez takich dodatkowych atrakcji. Skóra wyjęta. Pozostawiam ją na chwilkę, żeby porządnie złapała kolor. No i kolejną częścią, która jest ważna przy używaniu winegaronu, no są oczywiście dwie szkoły. Jedna jest taka, żeby neutralizować po barwieniu, tak żeby zatrzymać tą reakcję, a druga szkoła jest taka, żeby po prostu tego nie robić. Czyli albo zostawiamy skórę w takim stanie jak jest teraz, albo musimy ją przepłukać, żeby właśnie wstrzymać tą reakcję, która w niej zachodzi. Teraz przygotowuję kolejny roztwór, żeby zneutralizować tą reakcję. Robię to zazwyczaj w tej proporcji, że na litr wody daję 50 g sody oczyszczonej. I teraz muszę przepłukać tą skórę, którą barwiłem. Słyszałem też o tym, że można to zrobić płucząc pod bieżącą wodą. Ja powiem szczerze, że od pierwszego razu stosowałem sodę oczyszczoną i tak się prezentuje skóra po barwieniu. Jeszcze jeden plus, jaki tutaj mamy, no to jest niskie stężenie alkoholu. W farbach, które dostępne są w sklepach, mamy wysoko stężony alkohol, przez co jeśli nałożymy to na skórę, no to jesteśmy w stanie bardzo szybko przesuszyć tą skórę do tego stanu, że ciężko ją później uratować. Tutaj pracowaliśmy na occie spirytusowym, który ma w okolicach 10%, czyli bardzo mało. Część tych procentów jeszcze odparowuje w trakcie tych 4 tygodni. Jedynie co jest w stanie nam przesuszyć lekko skórę, no to właśnie ten proces schnięcia, który teraz następuje. Jak dla mnie bardzo ciekawa sprawa. Dziwne trochę, że producenci farb nie poszli w tym kierunku, żeby stworzyć właśnie coś takiego. Jedyny mankament, z którym się często można spotkać wśród opinii ludzi, no to jest właśnie zapach octu. Nie jest on jakiś mocno intensywny,
ponieważ jeśli ta mieszanka stała już ponad 4 tygodnie na powietrzu, nie była szczelnie zamknięta, no to sporo tego intensywnego zapachu już umkło. Aktualnie czuć minimalnie ten ocet, ale nie jest to jakiś taki mocny zapach, jak na przykład otwieramy świeżą butelkę z octem. To już jest taki mocno zwietrzały. No i wystarczy trochę czasu, żeby to było całkowicie niezauważalne. Dodatkowo jeszcze nakładamy tu inne preparaty później. Możemy dać jakiś balsam, który trochę to zamaskuje. No naprawdę, warto spróbować. Moim zdaniem bardzo ciekawa sprawa. Nie jest to droga zabawa. Wystarczy butelka octu, słoik, kawałek wełny stalowej. No i chwila czasu, cierpliwości. Naprawdę polecam. Można się ciekawie zaskoczyć. Jak z niczego powstaje coś ciekawego. Próbka barwiona winegaronem. To jest akurat w okolicach 2 tygodni po barwieniu. Nałożyłem jeszcze w międzyczasie pastę woskową z woskiem pszczelim. Konkretnie tą, którą robiliśmy na filmie, numer 3. I tak się to prezentuje. Jeśli chodzi o zapach octu, no to jest on jeszcze minimalnie wyczuwalny, ale po nałożeniu jakiegoś balsamu na pewno ten zapach już będzie zneutralizowany. Na dzisiaj to by było już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!